ciasto korzenne z marchewką i dynią, ale także z ciekawą posypką. Jest to wersja 3.0, bo pierwsze dwie były nieudane, a ta jest git. Zaczynamy. Tak więc dynia. Wprawdzie widać, że jest pół, bo to jednak jest wersja trzecia tego ciasta, więc trochę tej dyni poszło. Nie powiem, że na zmarnowanie, ale poszło. Do tego będzie jeszcze jedna marchewka, około 100 gramów, coś takiego. Tak naprawdę tej dyni to potrzeba mało do tego ciasta. No tych warzyw ma być tak łącznie do 250 gramów. I teraz po prostu je ścieram. Dobra. I z racji, że jest to trzecia wersja ciasta, które próbuję stworzyć, jestem mądrzejszy i wiem, że jakbym wrzucił coś takiego do ciasta, to bym miał po prostu zakalec. I tak po prostu postępowałem. To była głupota i marnowanie czasu. Dlatego sypię trochę soli, żeby to puściło wodę i położę to po prostu na sitko i mocno odsączę. I to po prostu puści bardzo dużo wody, która po prostu spowodowałaby, że po prostu byłby zakalec. Bo by ciasto nie zdążyło po prostu się upiec, tylko by się zaczęło gotować. Więc sitko. I tak powinno to odciekać. Po chwili będzie trzeba ręcznie docisnąć tą wodę, ten sok. To powinno tak odciekać no dość długo, tak pół godziny, godzinę, bo to już puszcza sok po prostu. To jest trochę smaku, wiadomo, ale lepiej mieć ciasto niż zakalec. To jest, ale szczeliło. Ale jest jeszcze dodatkowy trik na to ciasto, żeby na pewno nie wyszedł zakalec, ale to trochę później o tym powiem. Dobra, odstawiamy to. W międzyczasie nagrzewam piekarnik i teraz będę robił po prostu taką tak zwaną, jakby to powiedzieć, pumpkin spice. I będzie potrzebne do tego tak, coś co nie jest oczywiste, czyli ziele angielskie, sztuk 1. To się raczej dodaje do zupy, ale w tym przepisie właśnie to jest ukryty skarb aromatyczny. Do tego no łyżeczka, pół łyżeczki cynamonu, 1 kardamon i po prostu gałka muszkatołowa. I tak troszeczkę. I sól, żeby to się lepiej rozcierało. Potem to po prostu przerzucę do ciasta, ale przez sitko. Można użyć przyprawy do piernika, ale rób ta co chce ta. Dobra, tak jak z muzyką, czas na miksyt. Do miksera 2 jajka i 140 g cukru i mieszamy. I tutaj będę dolewał po prostu oleju. Tak, w kubeczku z koziołkami. I ten olej ma po prostu pomału, co minutę wlewać daną porcję. Nie można od razu na hejną wlać. Dzielę ten olej na 4 razy do wlewania. O, tyle wody z tej marchewki z dynią zostało. Po prostu no z 50 ml to można powiedzieć, że nawet więcej. I teraz po prostu dodaję tą marchewkę z dynią. Czas na przyprawę. I git. Kolejny, można by rzec, jakby to określić, klucz do tego, żeby nie mieć zakalca w tym cieście, jakim jest soda oczyszczona w połączeniu z proszkiem do pieczenia. Dlaczego? Jeśli wrzuci się sam proszek do pieczenia, to spoko, ciasto urośnie, ale to ciasto jest bardzo ciężkie. I po prostu dlatego jest ta soda oczyszczona, która jeszcze bardziej podkręci je, bo jest kwaśne środowisko od marchewki i dyni. Więc po pół łyżki wsypię po prostu, żeby było bardziej puszyste i żeby po prostu to ciasto urosło. I teraz wsypuję po prostu mąkę, 150 gramów. Dobra, I don't care. Ja używam papirusa po prostu. Nie o tego.
żeby łatwiej przylegał do foremki. I teraz taki lifehack. Klipsik od prania. Oczywiście przed pieczeniem wyjmę te klipsy, ale że po prostu naleję tu ciasto. Wlewamy miksturę. Ciasto jest gęste i bardzo dobrze. Przez to jeszcze będzie puszyste. Jak nie wyjdzie za kalec, to będę happy. A jak wyjdzie za kalec, to po prostu tego nie zobaczycie. Cała historia. 180 stopni na godzinę. Potem na 40 minut zostawiam z zamkniętym piekarnikiem. I potem pół godziny około z otwartym. Bo jak wyjmiemy za szybko, to może być po prostu szok i niedowierzanie, że będzie za kalec. A i oczywiście te wyjmuję. Super. Ciasto się gotuje, ale teraz czas na polewę. Taką no raczej dobrze znaną przez wszystkich wielbicieli ciasta marchewkowego. Potrzebne jest opakowanie serka. Dobrze wiecie jakiego? Śmietankowego. Bo on jest w smaku... On jest w smaku takim... Jakby to określić? Nijaki, nie jest ani słodki, ani... Taki po prostu kanapkowy. I dodam do niego na pewno ekstrakt waniliowy, żeby miał jakiś aromat waniliowy. Nie wanilinowy, tylko waniliowy. Najpierw poczytajcie, z czego jest wanilina. Także będziecie brać zawsze wanilię, a nie wanilinę. Wracając. Daję do tego troszkę mleka i ugniatam. To jest takie lejące się, ale dodam jeszcze cukier. Tylko mam problem, bo nie mam cukru, pudru, który normalnie bym tu dodał. Ale mam po prostu zwykły cukier, więc będę musiał go po prostu zmielić. Normalnie jakby się śmigło paliło, a to po prostu ten cukier. No i już jest bardziej cukrowo-pudrowy niż wcześniej. Dobra, wiecie co? Wy se idźcie po cukier puder. Ja też powinienem, bo to się zaczadziła cała kuchnia. Się ufafluniło wszystko. No ale cukier puder jest, no. Będę po prostu dodawał do smaku. Ja tak zmieliłem około 100 gramów cukru, ale będę dodawał do smaku. Dodam jeszcze trochę tej wanilii. Zawsze szczypta luksusu. Dobra, testing. Kwaśne, słodkie. No to można samemu zjeść, boż. Niebo w ziemi. Czyli dodałem tak 50 gramów cukru. Wiadomo, to jest vibe. Śmietany z cukrem, a śmietana z cukrem to jest gold. Dobra, trzeba powydziwiać trochę. I wymyśliłem taką niestandardową posypkę, w zasadzie granolę, ale o co chodzi, już mówię. Było tak, godzina 22, siedzę i oglądam telewizor, ale nie byłem w sklepie RTV, tylko po prostu oglądałem YouTube'a. I wpadłem na pomysł, co dać na górę tego ciasta, żeby nie dawać takich po prostu nudnych orzechów. Kasza gryczana. W zasadzie będzie to popcorn, tylko że to nie jest z kukurydzy, tylko to będzie Piff Puff Buckwheat, czyli kasza gryczana. I o co chodzi? Czemu to jest takie ciekawe? Jak się upraży ją, to po prostu ona ma taki lekko orzechowy smak, takiego popcornu nawet można by rzec. Trochę taki popcorn lekko przypalony. Coś w tym stylu. Zawsze coś niestandardowego. A nie tylko orzechy, czy tam jakieś płatki migdałów. No Jezu, ludzie, wymyślcie coś kreatywnego. Okej, dobra, trochę się nagrzało. I ona jest twarda, ona jest surowa, tak naprawdę jest prażona, więc jest trochę obrobiona. Dodaję oleju, eta ciut i zacznie się zabawa. O, już się robią popcorny pierwsze, takie malutkie, tyci. To nie jest taki duży popcorn jak z kina. Do tego nie można przyjarać, bo będzie jeszcze jakieś gorzkie. No trudno, gdzieś mi łopatka zginęła, to muszę po prostu pędzelkiem. O, już czuć ładnie prażoną kaszę gryczaną. I tak ją na małym ogniu lekko smażę. No po prostu kaszanka, kaszanka. No już pachnie popcornem. O, i już się zrobiły. Czas na miód. Rozpoczynam karmelizację.
W zasadzie roztapianie miodu. Dobra, wyłączę nawet gaz na chwilę, żeby obniżyć temperaturę. No powiedzmy 3 łyżki. I mieszam. No życie, miód straci wszystkie właściwości, ale będzie fajny karbel. Tylko nie dotykać tego, żeby przypadkiem teraz nie próbować, bo można po prostu się bardzo poparzyć. Zwłaszcza z karmelem. No po około 10 minutach dostawiam tą kaszankę. Ale teraz ją przełożę na papier do pieczenia. Wyrównam to cienko, żeby to po prostu łatwo potem pokroić albo połamać. Ale no już wygląda smakowicie. Smaku jest ok, jest takie lekko twarde, taka granola. No, jak ktoś ma zęby z ceraty, no to lepiej tego nie robić. Dobra, i niech odpoczywa, a jak trochę ostygnie, to wrzucę to do lodówki. Przykryję to. Ok. I ile ono ma stopni? 50 około. Więc musi jeszcze odpocząć. Czyli tak. Potrzebna jest taka blaszka i taka kratka. Położone po ukosie. I wyciągam ciasto z blachy. O, bo ono tu się zacznie parzyć. A ono się nie może zaparzyć. O. I zostawiam je jeszcze na maks pół godziny. Niestety, no. Trzeba poczekać. Po prostu to od dołu ciepło ulatuje, przez to ciasto się nie zaparza i git. Dobra, ile te ciasto już ma, bo minęło sporo czasu. Ileż można czekać? 30. Dobra, 30 na col. Odstawiam je na bok i posypka. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi? To jest o. To jest... No, chrupiące, trochę twarde. No tu trzeba uważać, jak to się kroi, bo to jeden zły ruch i resztę historii już znacie. To jest w sumie to jest taki sezamek. No i spoko. I teraz creme de la creme. Jest zakalec czy nie ma? Ale puszyste ciasto, boż. Pachnie jak taka jesień, ale taka w sumie prawdziwie złota, taka, która wiecie, przychodzi po lecie, taka polska jesień. I zdobienie. Dodałem tutaj jeszcze pół serka, bo było trochę za rzadkie, a teraz jest w sam raz. Zacznijmy od tego. Dobra, testing, ile to można robić? Trzeba tu mogę powiedzieć, jest super, ale ten serek jest najlepszy. Spoko jest, chrupka jest bardzo ta granola. No trzeba ułożyć trochę na zęby, no ale jest ryzyko, jest zabawa.